Podczas gdy Rosja dusiła się wewnętrznie od zamachów i strachu przed rewolucją, na zewnątrz budowała nowe fundamenty potęgi. W tym samym czasie, gdy zamachowcy rzucali ładunki na ulicach Petersburga, rosyjscy generałowie wyruszali na południe i wschód. Chanaty Azji Środkowej padały jeden po drugim, a cieśniny tureckie znowu stawały się celem imperialnych ambicji. Rosja nie rezygnowała z wielkomocarstwowych marzeń, nawet jeśli prowadziła je z okrwawionymi rękami. Między 1864 a 1884 rokiem Rosja podbiła niemal całą Azję Środkową. Chanaty Chiwy, Buchary i Kokandu zostały rozbite. Granica imperium dotarła aż pod Persję i Afganistan, na wyciągnięcie ręki od brytyjskich Indii. Gdy w europejskiej części imperium wrzało, na azjatyckich stepach carat budował nową linię frontu. Brytyjczycy wpadli w panikę. Rosja znalazła się zbyt blisko ich najcenniejszej kolonii – Indii. Afganistan i Persja, będące buforami między dwoma imperiami, stały się polem napięć. W 1885 roku oba mocarstwa były o krok od wojny. Ale do powtórki z Krymu nie doszło. Turcja, tradycyjny sojusznik Anglii, była teraz nastawiona antybrytyjsko. Obawiała się zbyt wielkiego wpływu Londynu i nie wpuściłaby jego floty przez Dardanelle, nawet gdyby Rosja znów zagroziła. Gdy Rosja nie mogła atakować bezpośrednio, próbowała to robić przez Bałkany. Powstania przeciwko Turcji były dla niej okazją do rozszerzenia wpływów. Bułgaria, leżąca u wrót cieśnin Bosfor i Dardanelle, stanowiła idealną bazę wypadową do ich ewentualnego zdobycia. Jednak europejskie mocarstwa, szczególnie Wielka Brytania, nie pozwoliły Rosji na zrealizowanie tych ambicji. Choć Rosja wygrała wojnę z Turcją, to w 1878 roku została zmuszona do rezygnacji z wielu zdobyczy zawartych w korzystnym dla niej traktacie pokojowym z San Stefano. Został on podważony na kongresie berlińskim przez zachodnie potęgi. W 1890 roku Rosja straciła ostatniego sojusznika w Europie. Niemcy, teraz kierowane przez młodego Wilhelma II, nie przedłużyły sojuszu zawartego jeszcze przez Bismarcka. Car Aleksander III nie miał wyboru. Musiał zwrócić się do dawnego wroga – Francji. Rosja miała teraz potężnego sprzymierzeńca, ale też jedną nogą stała już na ścieżce ku przyszłej wojnie z Niemcami. Podboje w Azji były spektakularne, ale nie zmieniły jednej rzeczy. Rosja wciąż pozostawała gospodarczo, militarnie i technologicznie w tyle za zachodnimi mocarstwami. Im dalej na wschód, tym bardziej to była ucieczka od rzeczywistych wyzwań w sercu imperium. Cesarstwo rosyjskie rosło terytorialnie, ale jego pozycja na arenie międzynarodowej stawała się coraz bardziej chwiejna. Wzmacniały się konflikty i napięcia, a samotność imperium stawała się coraz bardziej widoczna. Granice sięgały daleko, ale prawdziwa bitwa rozgrywała się gdzie indziej, w samym sercu Rosji.